Nine Monkeys of Shaolin to gra, która nie powinna wychodzić. To gra, w której sam bohater ucieka z planszy, aby nie ciągnąć tego dalej. Wreszcie to gra, która zawodzi nawet na fundamentalnej mechanice swojego gatunku. Zaintrygowani? No to lecimy. Zacznę od początku, od niewątpliwych zalet, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No, to chyba wszystkie te, które były warte wspomnienia. Historia opowiada o rybaku Wei Cheng, który dostaje klapsa w dziąsło od najeżdżających Chiny piratów. Przygarniają go mnisi Shaolin i uczą walki. No i rybak postanawia pomóc mnichom w różnych misjach, przy okazji zdobywając nowy oręż, a czasami naszyjnik, a czasami nowego sandała. Rybak rośnie w siłę i staje się mega rybakiem, wzbudzając strach wśród wrogich patafianów. Z czasem okazuje się, że herszt piratów postanawia zdobyć starożytny artefakt i zawładnąć światem. Co za niespodzianka. Historia jakaś jest, ale wobec fundamentalnych porażek, jakie gra zalicza, nie masz ani siły, ani ochoty śledzić tych wypocin przygotowanych przez deweloperów. Gra jest beat'em upem z bronią białą. Rybak może walczyć włócznią, halabardą czy bambusowym kijkiem, etc. z najeźdźcami. Poruszamy się swobodnie po planszy, punktując kolejnych leszczyków, używając uników, blokując i wypuszczając ciosy specjalne. Rybak ma dość srogą gamę przeróżnych ciosów, co postaram się za chwilę rozwinąć. Gra zaczyna się od świątyni, która pełni rolę huba. Tutaj założymy nowego sandała, rozdysponujemy punkty doświadczenia, wybierzemy broń o różnych statystykach, czy wybierzemy kolejną misję. I tutaj już pierwszy zgrzyt techniczny. Początkowo to był niuans. Od świeczki zapalały się i gasły, jakby deweloper nie potrafił ogarnąć ciągłego ognia. Ale ja mam tak, że jak coś nie działa, to staje się czujny jak sokół i zaczynam dostrzegać tego więcej. Więc ogień nie jest ogarnięty w dosłownie całej grze. Jako że akcja dzieje się przed epoką żarówek, dość często napotykamy znicze, jak i pochodnie i dosłownie każda jest popsuta. Najlepsze są sytuacje, gdy wbijasz do lokacji, która według dewelopera miała być wypasiona, oświetlona pochodniami, a one zapalają się i gasną. No żenada w opór. Nie wiem, jak to przeszło kontrolę jakości, o ile jakaś była, bo śmiem w to poważnie wątpić. Co ciekawe, misje możemy wybrać z kilku dostępnych na mapce. Możemy albo sobie powalczyć dla sportu i są to misje poboczne, których jest dość dużo i na pewno przedłużają wątpliwej jakości rozgrywkę, lub spróbować misji, która popchnie akcję do przodu. W obu przypadkach dostaniemy punkty doświadczenia, a czasem i chapniemy jakąś nagrodę. Lepszy kijaszek albo sandał jakiś nowy, modny. Także wybieranie misji, w których się nic nie dostaje, jest chyba tylko dla masochistów. Na początku wspomniałem, że gra wykłada się na mechanice beat'em upa i w mojej opinii jest to prawda. Nawet nie wiem, od czego zacząć, jest tak wiele rzeczy popsutych. Może od bloku. Jest to szalenie ważna funkcja w beat'em upach. W grach, w których maszujemy jak szaleni guziory, blok powinien przerywać każdą animację i postać powinna blokować, lub jeśli czegoś takiego nie ma, powinna być kontra, którą w każdej chwili możemy odpalić. Kontry nie ma, a postać blokuje dopiero po zakończonej swojej animacji danego ruchu. Oznacza to, że gdy jedna postać cię atakuje i widzisz to, nie możesz zupełnie nic zrobić, tylko zebrać bata jak krnąbrny niewolnik na galerze. Wiele ciosów przeciwników ma animacje ataku krótsze niż twoja, więc nawet jak przeciwnik cię nie atakuje i wyprowadzasz combo, ich combo może być szybsze. Część z ich ataków jest nieblokowalna, więc jak walisz w czystego przeciwnika, a on sobie zaczyna odpalać animację specjalnego ataku, nie pozostaje ci nic innego jak przyjąć to na swoją rybacką klatę. Niektóre walki dorzucają absurdalny poziom trudności połączone z tym, co powiedziałem, na przykład ten boss. To jakiś miazgator. Zabiera gigantyczną liczbę punktów energii, ma nieblokowalne ciosy, część z nich potrafi go przenieść przez całą długość planszy, albo i nie, zależy od jego humoru, a na dodatek jest dwóch koleżków, którzy rzucają w ciebie bombami. I teraz najlepsze. Możesz zablokować bombę i posłać w przeciwnika, który go zmiecie z planszy na 2 sekundy, ale wyprowadzenie bloku z automatu odpala atak przeciwnika, którego to ciosów nie możesz zablokować. Jest tu taki burdel, że nawet zażycie energii jest związane z tym, że odzyskasz 3 punkty energii, ale jeden zabierze ci frajerski cios z drugiego końca planszy albo bombka. Tutaj też udało mi się po prostu przesunąć ekran do samego początku planszy i nawet trochę dalej.
O, i taki miałem właśnie szalony pojedynek. Dobrą rzeczą, którą nie raz i nie dwa wykorzystasz, jest to, że przeciwnik może zadawać obrażenia swoim. Pomaga to czasami w walce, ale ten bossik, który jest dość wcześnie, jest momentem przełomowym. Potem gra zamienia się w totalnie łatwą naparzankę, gdzie poziom przechodzisz w kilka minut. Problemem są przekoksowane ciosy, nawet nie musisz ich odblokowywać wszystkich. Umiejętne wykorzystanie dwóch daje ci miażdżącą przewagę nad każdym przeciwnikiem. Jako przykład, niech posłuży ostatni boss, który miał być jakimś masakratorem, a którego pokonałem wykonując bez ustanku 72-ciosowe combo, nie dając mu nawet pomyśleć o zadaniu ciosu. Łatwość wiąże się z okrutną nudą i powtarzalnością, kiedy zaczynasz ciągle zadawać sobie pytanie, ile to jeszcze będzie trwało. Złym pomysłem jest to, że nasz bohater, niby taki wymiatacz i chiński ninja, a nie potrafi skakać. Jak oblepią go przeciwnicy ze wszystkich stron, skok byłby na wagę złota, tak musimy żałośnie miotać się w unikach, próbując wydostać się z pułapki, a niestety się to nie uda i padamy w bezsensownym pojedynku. Gra ma dość wysoki poziom trudności do pierwszego bossa, ale nie jest on powiązany z tym, czy masz skilla, czy nie, bo wszystko jest tutaj całkowicie randomowe i zrobione w taki sposób, aby tylko ci tą walkę uprzykrzyć w maksymalny możliwy sposób. A potem jesteś już kierownikiem na dzielni i nawet napuszczając na ciebie wielkich samurajów z mieczami w ilości 3, uśmiechasz się pod nosem i walisz naprzemiennie 2 ciosy, nie dając im szansy nawet na machnięcie tym swoim żałosnym mieczykiem. Wei Cheng również może zbierać herbatę, każda ma inną funkcję. Jedna dodaje energii, druga dodaje siłę, moc chi czy obronę. I faktycznie w skrzynkach herbaty jest mnogo i można jej zbierać naprawdę dużo. Kłopot jest taki, że podczas starć nie masz czasu patrzeć na energię, nie ma żadnego znacznika, że ją tracisz, typu ekran miga na czerwono czy cokolwiek, więc zanim bohater w trakcie srogiej walki radośnie wyjmie sobie miskę z herbatą, aby się jej napić po środku trwającego pojedynku, no to po prostu giniesz. Kiepskim pomysłem było to, że nazbierana w pocie czoła herbata po ukończeniu poziomu przepada i za każdym razem zaczynasz jako golas i znowu musisz stać się prawdziwym chińskim herbatnikiem. Śmierć jedynie zeruje nam punkty, całe szczęście, i nie wpływa na zebrane punkty doświadczenia, więc podczas danej misji możesz ginąć do woli, a i tak dostaniesz co swoje i dzięki Bogu, bo z początku gra byłaby niegrywalna. Z czasem zdobywasz nowe bronie i upgrade'y do bohatera. Dopakowanie rybaka zamienia go w morderczą maszynę, która nie ma sobie równych. Daje to dostęp do bardzo łatwych niszczycielskich ciosów. Każdy cios napełnia specjalny wskaźnik, po napełnieniu którego możesz użyć ciosu specjalnego, który na przykład wyrzuca przeciwnika w powietrze. Jako że przeciwnicy lewitują przez chwilę, możesz ich wtedy okładać kijaszkiem i znowu napełnić tym samym wskaźnik i znów wyprowadzić niszczycielskie combo i tak w kółko Macieju. Zabawa jest jak przy lepieniu pierogów na kółku gospodyń wiejskich. Jeśli chodzi o upgrade bohatera, ma aż 9 drzewek rozwoju, ale ważne jest tylko to pierwsze drzewko. Pozostałe upgrade'ujące ciosy specjalne nie mają znaczenia, więc pod koniec gry punkty wrzucałem w cokolwiek, aby mieć to po prostu z głowy. Jeśli chodzi o oprawę, jest wyjątkowo obrzydliwie. Zakładam, że był to wybrany pewien styl graficzny, ale ten styl, który zastosowano w wyspecjalizowanym języku, nosi nazwę żałosna bieda. Wszystko składa się z prościutkich obiektów obciągniętych rozmazanymi teksturami. Nawet tło, w którym chyba miało coś się dziać, jak to w grach 2,5D, nic się nie dzieje. A nie, sorki. Raz widziałem, jak piorun strzela w drzewo podczas burzy. Patrząc na tą grę, przypomniały mi się czasy pierwszego PlayStation i wydawanych na niego gier budżetowych. Graficy położyli sprawę dokumentnie. To się tyczy też animatorów. Postać porusza się sztywno, jakby miała jakiś kij w zadzie. Ciosy wyglądają koślawo, zamiast bloku robi jakieś wywijanie kijaszkiem, które wprowadza więcej zamętu niż powinno. Jedyna rzecz, która mi się podobała i którą mogę pochwalić, to ragdoll, który działa całkiem dobrze. Po potężnym ciosie przeciwnik leci na ścianę jak szmata na dno kubła i elegancko się tam rozpłaszcza. Bardzo fajny motyw. Szkoda, że tylko to. Gra oferuje też grę w koopie, ale nie mogłem znaleźć nieszczęśnika, któremu wręczyłbym pad, aby grał ze mną w to dziadostwo. Możliwe, że jest nawet zabawniej, choć spodziewam się jeszcze większego chaosu niż w singielku, więc nie wiem, czy warto. Gra jest festiwalem gliczy i błędów. Biegając pod pewnym kątem, Wei Chenga telepie jak Menela po 3. dniu odstawienia denaturki. Przeciwnicy pojawiają się na planszy wychodząc z tła. Czasami też nie za bardzo to ogarnięto i zza kontuaru w jakimś barze gość wychodzi z sufitu, ale są to już niuanse. Czasami dzieją się rzeczy, których nie do końca ogarniam. Na przykład tutaj trzeba podpalić statek i to ma sens. Gra nie
przepuszcza dalej. Strzałka pokazuje pochodnie, czy ją trzeba podnieść? Nie, magicznie za sprawą różdżki Harry'ego Pottera przenosi się na statek i go podpala. Tak, wiem, że gry są umowne, ale wygląda to po prostu głupio. Czasami przeciwnik wybiegnie poza planszę i już nie wróci, co wiąże się z tym, że gra nie puści cię dalej, bo musisz pokonać wszystkich. Zdarzają się przeciwnicy, którzy zasadzają się na ścianie, albo tacy, którzy wywalają fikoła w kosmos, niemal jak Rzymianie po ciosie Asterixa. Dodatkowo przypomnij sobie o tym ogniu, jak już o tym wiesz, to nie da się tego odzobaczyć. Gra pękła w 4,5 godziny, choć zostało bardzo dużo misji pobocznych, ale jakoś nie miałem ani ochoty, ani sił, aby to dalej odpalać. Zastanawia mnie, dlaczego gra wyszła w pudełku. Takie gnioty trafiają na cyfrę i po tygodniu na 70% przecenę. Szkoda pudełka na takie coś, zwłaszcza, że jest wiele gier, które bardziej zasługują, aby stanąć u nas na półce. Nine Monkeys of Shaolin zmęczyło mnie. Powtarzalnością, siermiężną grafiką, co mnie nie powinno dziwić, wszak deweloperami są Rosjanie rozmiłowani w siermiędze, dalej kiepski system walki i nuda, która jak na grę, która trwa 4,5 godziny, nie powinna się wydarzyć. Możliwe, że załatają to jakimś wielkim patchem, tylko czy jest tutaj co łatać? I kolejne pytanie, po co? Był w sumie potencjał, aby coś z tym ciekawego zrobić, ale zdecydowanie zabrakło pomysłów na to, co tutaj można rozwinąć. Wystarczy spojrzeć na niedawno wydany Battletoads, który też jest beat'em upem, ale tam pomysły sypią się z rękawa, a tutaj nic, tylko mdła do bólu rozgrywka. W mojej opinii szkoda czasu. Zaoszczędźcie lepiej kasę na coś innego.